I jedziemy i lecimy? Oczywiście, że tak. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam serdecznie w ten przepiękny sobotni, najbardziej sobotni wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj, oczywiście, że tak, dzisiaj jak już dawno nie, tak sprawdzałem, to już kupę czasu to naprawdę minęła, bo to odświeżę sobie jeszcze raz, żeby wiedzieć. No kawał czasu już było, jak nie oglądaliśmy rzeczywiście żadnego filmu, więc dzisiaj sobie film obejrzymy. Sprawdzę, kiedy był ostatni 19 listopada 2022 roku to było. To były Szczęki, wtedy oglądaliśmy akurat. No więc troszeczkę czasu już minęło. Więc dzisiaj, panie i panowie, obejrzymy sobie, no bo jest wiadomo, Dzień Obcego, LV426, czyli LV426. Wzięło to się oczywiście, to muszę poprawić swojego OBS-a. Sekundkę, żeby wszystko było w porządku. Wzięło to się oczywiście wszystko z tego, że no jak najbardziej w filmie Jamesa Camerona Obce decydujące starcie mieliśmy tę planetę A. Wiadomo, że LV426 to w Ameryce nie jest 26 kwietnia, tylko kwiecień 26, więc akurat tak to jakoś wyglądało. Zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę, jeżeli to się spodoba, jeżeli się przyjmie na powrót, bo rzeczywiście kiedy my to rozpoczynaliśmy, a tak nawet znowuż sięgnę do informacji, do rzeczy, kiedy my to rozpoczynaliśmy to oglądanie w ogóle, bo to, że było w 2022 to było dawno, dawno temu, ale wtedy my skończyliśmy, ale chyba wydaje mi się, że gdzieś w okolicach 2020 roku, 21, jakoś tak wydaje mi się, że zaczynaliśmy te wszystkie oglądania. No i wtedy akurat rzeczywiście nie było to bardzo popularne. Ostatnimi czasy zauważyłem, że coraz więcej osób. Tak, 6 luty 2021, wtedy rozpoczęliśmy to oglądanie teksańską masakrą piłomechaniczną. No i rzeczywiście, jeżeli to się spodoba, to będziemy oglądali, ale tym razem będą wybierane tylko i wyłącznie produkcje, które są dostępne gdzieś tam na platformach streamingowych. I to akurat rzeczywiście najłatwiej, bo to jest, wydaje mi się, najsensowniejsza sprawa. Dzisiaj wybrałem Obcy Romulus, oprócz tego oczywiście, że wiadomo, że jest Dzień Obcego, ale też jest dostępny, bo akurat mam tutaj włączony w tym momencie Filmweb i widzę, że Obcy Romulus jest dostępny na Disneyu Plusie, na Medodo, tak? Jest na Apple TV, jest na Prime Video, na Play Now, Premiery Kanal Plus, Rakuten TV, a także na Player TV. Więc rzeczywiście na tych wszystkich platformach możecie sobie spokojnie obejrzeć. Nie wiem, gdzie jest darmowy, a gdzie jest płatny. Na pewno wiem, że chyba na Amazonie jest płatny. Tutaj oczywiście wrzuciłem wam link, możecie sobie kliknąć i przejść. Także jest. Witam, cześć, jak najbardziej witam cię. Cześć Sasik, fajnie, że jesteś. Cześć, fajny Gold Dollar, że jesteście. Ja akurat mam tutaj włączony na Disneyu. Ja sobie będę akurat oglądał na Disneyu, więc tak to będzie wyglądało. Na koniec powiemy sobie oczywiście, jaka ocena według was, jak według mnie, bo pamiętam, że na Filmwebie gdzieś ten film oceniłem już jakiś czas temu, więc rzeczywiście to wyglądało dosyć ciekawie, dosyć interesująco. Sekundkę, łyknę herbatkę. Więc tak to będzie wyglądało. Oczywiście mam mnóstwo ciekawostek dla was, które będę się starał tutaj sprzedawać. Powiem wam mniej więcej, w którym momencie można zobaczyć Ellen Ripley, bo Ellen Ripley się w tym filmie jak najbardziej pojawia. Dobra, to przełączamy się w tryb oglądania. Gdzie to mamy? Proszę bardzo, tutaj mamy i już jest elegancko. Dobra, już to wygląda, wiadomo, widać od razu dużo lepiej. Przynajmniej tak mi się tak rzeczywiście wydaje. Dobra, to tutaj. Czat, proszę bardzo, wam włączam, możecie spokojnie pisać, będzie się pokazywało. I cóż, panie i panowie, będzie oczywiście wyświetlany zegar, czas, więc spokojnie możecie sobie patrzeć, jakby się nagle okazało, że was wywali, czy bufor będzie, czy coś, bo też możecie oglądać na platformie streamingowej, mówimy, a może na DVD, czy jakoś tak, no to spokojnie, żebyście wiedzieli dokładnie, gdzie jesteście, więc tutaj włączę zaraz zegar, panie i panowie, i będziemy sobie oglądali, więc no co tu dużo mówić, nie przedłużamy, oglądamy, pewnie, że tak. To jest tutaj, no to dajemy 3, 2 i 1, 0, start. Słuchaweczki założę, no bo tak trochę ciężko było, bez słuchawek było, nie? Dobra, czyli mam pełen ekran. Fajne to logo. Szkoda, że już jest 20th Century Studios, a nie 20th Century Fox, no ale wiadomo, Scott's Free, bo trzeba pamiętać, że no, czy chcemy, czy nie chcemy, to nie ma znaczenia, ale Ridley Scott ma cały czas prawa do tegoż filmu, także
Oglądamy sobie i lecimy. Dobrze, jest w porządku. Mhm. Ciekawostki sobie dam tutaj, a mogą zostać jak najbardziej, pewnie, że tak. W ogóle Fede Alvarez, który co widać reżyserem tego filmu, poprosił ekipę, która współtworzyła efekty specjalne przy okazji drugiej części, czyli filmu Obcy decydujące starcie, ażeby pracowali nad obcymi właśnie, żeby się zajmowali animacją, animowaniem ich i tak dalej, bo to rzeczywiście dobrze dali, gdziekolwiek to oczywiście było możliwe. Wykorzystano fizyczne zestawy praktyczne stworzenia i miniatury, aby pomóc w przygotowaniu późniejszych prac nad efektami wizualnymi. Więc jak widać, rzeczywiście dosyć no, ciekawie podeszli do tematu. Sobie podgłoszę. Mhm. Od razu widać, że jest trochę nawiązanie, co, do oryginału. Mother, czyli matka. Kilka dni temu pojawił się materiał na kanale o tym, jak wyglądali aktorzy wtedy właśnie w trakcie kręcenia. Mówię oczywiście o oryginale. A jak wyglądają teraz, więc można też sobie jak najbardziej zobaczyć, sprawdzić jak to wygląda. Tutaj też jest matka, no ale to widać, że dobrze wiemy, że Wayland i Yutani akurat nie takie rzeczy wymyślało. Jest! I rozwałka. Mm, Akcja filmu rozgrywa się pomiędzy filmem Obcy, Ósmy pasażer Nostromo, zresztą widzieliśmy tutaj wrak, a filmem Obcy 2 jak najbardziej. I tak wygląda, bo tutaj mam akurat fikcyjną chronologię tego, że pierwszy był Prometeusz. Akcja się rozgrywała w 2093. Drugi jest Obcy Przymierze, jest to rok 2104. Obcy, Ósmy pasażer Nostromo jest to 2122 rok. Złapali tego obcego. Potem mamy Obcy Romulus, czyli Alien Romulus, jest to 2142 rok, czyli 20 lat po Obcym, więc łatwo się można domyśleć, że Ellen Ripley przez 20 lat dryfowała sobie. Potem jest oczywiście Obcy Decyzjon Starcie, jest to 2179 rok, więc akurat kolejne 37 lat. Potem Obcy 3, 2179 rok, również Obcy 4, czyli Przebudzenie, 2381 rok, więc rzeczywiście całkiem interesująco. A, no, tak patrząc na tego obcego, ja oczywiście wiem, że Obcy kontra Predator nie jest w kanonie, ani w kanonie predatorowym, ani w kanonie ksenomorfowym, ale na przykład tak, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy tego obcego, który, no, był zamarznięty i jest, no to na zakończeniu pierwszego Obcego kontra Predatora, tam też królówka wpada do morza, do oceanu, na pewno jest zamarznięta, więc tam też teoretycznie królową można wyciągnąć, można wziąć i gdzieś tam pewnie jest jakaś zamrożona, więc jakby trzeba było, to można za kilkanaście lat wrócić i to jak najbardziej ogarnąć. Mm, ile? Dźwiękiem uciekam z mikrofonu. Mhm. Mm. A teraz lepiej? Włączyłem właśnie wyciszanie, tak jak zapomniałem oczywiście, bo coś tam robiłem i teraz mi się wydaje, że już powinno być już dobrze. Alien Romulus. Już jest film. W tym momencie, jak widzicie, 4 minuty 45 sekund, także całość jeszcze została nam godzina 55, czyli lekko, no, niespełna 2 godziny filma. No, także powinno być dobrze, akurat sam raz na El Clasico. Cześć Adaś, nie ma sprawy. Fajnie, że jesteś. Miłego live'a z Rafałem u Rafała. Daj znać, Sasik, czy teraz jest mikrofon, że jest dobry, czy jest w porządku. Mhm, mhm.
No, tak mi się akurat zdawało, bo coś robiłem i wyłączyłem wyciszanie, wiesz, także akurat taka jest sytuacja. No, zdarza się. Ale żart. Karol Strasburger. Mhm. Andy, którego tutaj możemy sobie zaobserwować, będąc starszym i przestarzałym modelem syntetycznym, ma wadę, która powoduje drganie jego palców, a w drugiej części Bishop grany przez Lensa Henriksona stwierdził, że starsze modele syntetyczne często były trochę drżące. No więc rzeczywiście jakoś tak to się zadziało. Świętujecie jakoś Dzień Obcego? Poza tym, że oglądamy film? Czy jednak nie, stary, co ty gadasz, co ty gadasz? E, Cześć Wiktor, dzień dobry. Właśnie jak mnie tu dawno nie było, ale taka okazja, że oglądamy film Alvareza przeze mnie zwanego Mesjaszem Hollywood, to nie mogłem nie wpaść. Pewnie, że tak. Akurat ja oglądam na Disney Plusie, tam jest, ale też możesz go sobie zobaczyć. Jest link przypięty do Amazona, ale jest płatny. Możesz go też zobaczyć na Mododo, Apple TV, Play Now, Premiery Kanal Plus, Rakuten TV, a także Player. Więc jak najbardziej możesz sobie kliknąć i zobaczyć. Widzisz, tutaj jest czas filmu, także jest git. Oglądaliście zwiastun do Predatora nowego, Badlands? Coś fajnego. Pewnie, że tak. Odpalaj Wiktor, widzisz gdzie jesteśmy, także nie ma problemu. Ciekaw ciekaw jestem, bo ty masz tą wersję na Blu-rayu, a ja tam pamiętam właśnie, że Fede Alvarez mówił, że mm, na potrzeby, właśnie platformy Disney Plus troszeczkę pobawił się efektami specjalnymi, troszeczkę je podrasował. Ciekaw jestem, jaką ty masz wersję na Blu-rayu? Masz tą kinową, czy tą, która później już była rzeczywiście zrobiona? Ale to jest wredniactwo, co? Franciszek, już oglądamy film. Jak widzisz, na dole leci czas. W tym momencie czas filmu jest już 8 minut 52 sekunda. Także jak najbardziej włączaj. To jakaś reklama wjechała. Także włączaj, i lecimy i oglądamy. W tym momencie jest akcja, kiedy Andy zostaje pobity przez tych gówniarzy, no i, jego siostra, że tak powiem, go, resetuje. Także włączaj i lecimy już. Te reklamy, które przed chwilą widzieliście, one się co jakiś czas tam będą pojawiały. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Mm, Mam nadzieję, że panu Predatoru trochę facjatę poprawią, bo trochę biednie wygląda chłopina. No widzisz, tam jest akurat dużo powodów. Ja najprawdopodobniej, postaram się może jutro, może na poniedziałek nagrać, omówienie tego zwiastuna, bo, no, wiem, co stoi za tym, że Predator wygląda tak, jak wygląda. No, ale to już jest, insza i o tym sobie rzeczywiście możemy pomówić. Chociaż mogliby go lepiej zrobić, to jest fakt. No, nie jestem też na 100% przekonany do tego, jak ten Predator, wygląda. Mhm. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzało, jak będę konsumował babeczkę.
Te żarty są po prostu słabe. No, ale wiadomo, tak musiało być. Mogło ci to zmienić, Franciszku, trochę, bo, y, ja nie daję odliczajki na początek, że tam zaczynamy czy coś. Po prostu jak startujemy, to od razu startujemy. Mówię, przestawiam i lecimy. Także za każdym razem, jak już jest czas filmu, to już jest film. Dziękuję bardzo. Moja powiedzmy, że tak powiem, kolacja. Masz taką samą koszulkę toćka w toćkę? No widzisz. Pracuję nad tym, ażeby te koszulki były dostępne w szerszej sprzedaży. Jest problem co prawda mm, z wzorem, bo okazuje się, że facet, który je wykonał, bo one są wykonane ręcznie, gdzieś go zgubił, więc jeżeli nie mam gdzieś tam na strychu, na jakimś starym, twardym dysku, może być problem, ale zobaczymy. Dzisiaj właśnie dostałem, maila z Meksyku od kolegi, od Henry'ego Ujkaba, który właśnie robił muzykę do filmu Predator: Celtic Days. Mówi: „Stary, podeślij jakiś ten, bo też bym chciał sobie koszulkę zrobić", nie? Także cieszy mnie to, że masz szasik. A, powiedzcie mi ci, którzy widzieli zwiastun do Predatora nowego oczywiście, czy Predator Badlands, jak się wam podoba te wstawki, że tak powiem, Weyland-Yutani, które tam można powiedzieć zapowiadają, za jakieś kilka lat film Obcy kontra Predator. Mam nadzieję kanonicznym razem. Mm, mm. Elo, ja przywitać się i łapę zostawić happy 426. Dziękuję bardzo, Lincoln. Fajnie, że jesteś przynajmniej na chwilę. Również wesołego dnia, obcego. Miałem co prawda oglądać, drugą część, ale drugą część już omawialiśmy kilka lat temu, więc stwierdziłem, że to akurat nie ma po co, lepiej troszkę nowszą. Marcin napisał: „Z filmu czy słyszałeś o genialny cover Phila Collinsa o nazwie In the Air Tonight, wykonany przez Marilyn Mansona? Pytam, bo wiem, że lubisz ciężkie brzmienia". Wiesz co, nie kojarzę. Możliwe, że tak, bo akurat jak dla mnie nie wszystkie, ale rzeczywiście ma kilka ciekawych utwór Manson, a rzeczywiście jak robi, covery, jak chociażby, Sweet Dreams, no to naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna sprawa. Nie, ale zniczu zapiszę sobie, zapamiętam i odsłucham. To myślę, że to nie jest nowa wersja, co nie? Cieszy mnie, Wiktor, że też masz taką kiedyś w ogóle założyłem tę koszulkę, poszedłem do Tesco, idzie koleś, koszulka identyczna. No po prostu podeszliśmy, przybiliśmy piątkę. Faceta nie znałem, on mnie nie znał, więc nie wiedział nawet, że to jestem ja odpowiedzialny za ten film, ale akurat rzeczywiście fajnie. Wiktor pisze, że się podobał zwiastun. Nie wiem, coś mi w nim nie pasuje. A nie podobał, ale nie umiem dokładnie pisać co. No widzisz. A nowa piosenka, no to sprawdzę. Wiesz co, no dużo osób, jest troszeczkę zdziwione właśnie tym, jak wygląda Predator, bo mają w pamięci, że w Obcy kontra Predator też mieliśmy, że tak powiem, nastolatków. Wyglądali zupełnie inaczej, no ale w tym momencie wiemy, że, AVP nie jest kanoniczny i to troszeczkę inaczej. On jest tak zrobiony właśnie, że ma być ten nowy Predator w Badlands, że niby ma, powiedzmy, brwi, kości policzkowe, no bo on tym razem będzie tym dobrym. I właśnie, no, musimy troszeczkę z nim sympatyzować. Po to też dostanie przecież, między innymi androida, bo skoro Predator nie mówi w języku, który my rozumiemy, no to android jest po to, żeby rzeczywiście, tłumaczyć te jego rzeczy. No ale to sobie pomówimy o tym, mówię, przy okazji przy okazji nowej, omówienia tegoż zwiastunu. Ale wracając do Romulusa, Disney, właściwie cała korporacja, chcieli popełnić ten sam błąd, który popełnili przy okazji filmu Prey, Predator Prey, czyli premiera, Alien Romulus miała być tylko i wyłącznie na Hulu, czyli na Hulu w Ameryce, w Europie na Disney+. No ale okazało się, że, Prey odniósł sukces, w ogóle przeczytam całość i film miał zostać wydany na Hulu, ale w czerwcu 2023 przeniesiono go do kin.
pierwotnym pomysłem Fede Alvareza było wyprodukowanie go w tajemnicy pod zupełnie innym tytułem, ale aby pierwsi widzowie nie wiedzieli, że to film o obcym, dopóki go nie obejrzą. Tak się nie stało, prawdopodobnie dlatego, że uniemożliwiło było to reklamowanie filmu jako nowej odsłony popularnej serii. W rzeczywistości zarówno tytuł, jak i niektóre szczegóły produkcji zostały już udostępnione przed rozpoczęciem zdjęć, jako materiał za kulis oczywiście. A okazało się, że Natur Prey został tak dobrze przyjęty, że byłoby głupotą wrzucanie akurat tego filmu na streaming. No i akurat zarówno Badlands już nie będzie, Predator Badlands już nie będzie na streamingu, będzie już w kinach. Chyba w kinach będzie ta antologia Predator Killer of the Killers. Tam są 3, to są 3 takie animacje. No, czekajcie, bo dziękuję bardzo za donata, bo wjechał. Dziękuję bardzo. Tylko nie wiem, czemu się nie wyświetlił, muszę tutaj sprawdzić. Akurat dosyć był zabawny. Mm, mhm, mhm, mhm. Dziękuję profesorze Dobraniecki za donata. Akurat mówię, nie miałem inaczej ustawione i nie było widać, teraz już jest. Mhm. I wracając do tego, co mówiłem do Aidena, wrzuciłem ankietę właśnie, który według ciebie film był oceniany najlepiej przez użytkowników IMDb i wrzuciłem tam właśnie pierwszego obcego, drugiego obcego, Prometeusza i Alien Romulus. I z tego, co pamiętam właśnie, Romulus nie jest aż tak źle oceniany, bo tak naprawdę, pokaż mi tutaj, już sprawdzę, bo na IMDb obcy Romulus ma 7,1, więc całkiem przyzwoita, że tak powiem, ocena, więc nie jest źle. No, jest oceniany dużo lepiej niż AVP i kilka innych produkcji. Y, Wiktor, chodzi ci o nowy film, w sensie o to, czy coś kręcę, czy o nowy film do oglądania, czy daj znać, daj znać, o co chodzi. Nie, Daddy's Head. Muszę sprawdzić, muszę zobaczyć. Mm, Head. Okej. No, myślałem, że to chodzi o ten Harperem Jonesem, tak? No, wygląda ciekawie rzeczywiście. Ja sobie sprawdzam na IMDb. Mhm. De Alvarez twierdzi, że ten film nie zaburza kanonu szerszego uniwersum obcego i James Cameron pomógł w napisaniu scenariusza do tej nowej właśnie historii. No, jeżeli widzieliście chociażby jeden wcześniej film o obcym, to dokładnie wiecie, że tutaj jest to też trochę odgrzewany kotlet, w ten sensie sposób, że jest bardzo dużo z tego wzięte, z tego i to akurat jakoś tak jest zrobione, ale mimo wszystko nie jest to zła wersja. Romuald do momentu porodu trzyma spodnie, Bóg się rodzi, mocno klei i spodnie spadają, nie wiadomo gdzie uciekać. No zobaczymy, bo ja mówię, ja ten film obejrzałem tylko i wyłącznie w kinie, później go już nie widziałem.
Więc jestem ciekaw rzeczywiście, jaki będzie odbiór, tym razem. Ocenimy sobie go na końcu. No film w sensie, czy coś tam jakiś krótki metraż planujesz, jakiś krótki metraż, coś? Mm, Powiem w ten sposób, będę częścią jednego z filmów, domyślam się, że biorąc pod uwagę naturę tego filmu, tego przedsięwzięcia, nie będzie on dostępny naszej szerszej publiczności, bo że tak powiem taki, wewnętrzny, w firmie, w której pracuję, ale też planuję nad czymś nowym popracować i zresztą będzie jeden z cykli, który się niedługo pojawi na kanale 10-odcinkowy. Troszeczkę rzuci światła na temat tego, co się, że tak powiem, dzieje w moim życiu filmowo-zawodowym. Odpowiem na kilka pytań, zresztą kilka też troszeczkę w prima aprilis zagaiłem, więc tak będzie jak najbardziej. Ale tak, coś tam się dzieje. Możliwe, że nie krótki metraż, możliwe, że będzie to fabuła, pełnometrażowy. Też jakiś czas temu dostałem scenariusz nomen omen, horroru, z zapytaniem, czy byłbym chętny wyreżyserować go, w Polsce, więc zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Widzicie, ta scena teraz, jak oni się czołgają przez te szyby wentylacyjne, to jest niemalże 1 do 1, jak dla mnie. Kojarzycie w Obcym w drugiej części, kiedy oni czekają na tych obcych, nagle okazuje się, że one gdzieś tam niby chodzą i właśnie idą szybami wentylacyjnymi, czy coś podobnego. Mhm. To jest o tyle łatwiej, że tak naprawdę unifikacja w tworzeniu tych wszystkich statków, no jest ogromna, no bo to wiadomo, że William Taniów to w ten sposób tworzyło. Także bardzo fajnie. W ogóle jak lubicie takie treści, pewnie, że tak. Dajcie łapę do góry, niech się niesie. Bo jak mówię, spodoba się, to możemy na nowo zacząć oglądać filmy, coś fajnego wybierać. Jestem jak najbardziej za, a nawet przeciw, jak to mawiał pewien prezydent. Także będziemy sobie wrzucali, oglądali. W ogóle tak naprawdę nie sprawdzałem, ale mam nadzieję, że wy nie słyszycie z dźwięku filmu. Dajcie znać, czy dźwięk filmowy jest. No teoretycznie jest wyłączony. Ale z drugiej strony, jakby coś było, to by pewnie już mi YouTube tutaj z karata pociągnął i pewnie byłaby blokada albo jakoś tak, ale mi się wydaje, że akurat raczej nie powinno być problemu. Stan transmisji na żywo, bez zastrzeżeń. No to super, elegancko. Co tu miałem? Aha, tutaj Wiktor wcześniej pisałeś, że masz ten film na Blu-rayasie. Jeżeli ktoś chce kupić sobie, to proszę bardzo, tutaj jest wersja też na Blu-rayu 4K UHD z polskimi napisami, a to przynajmniej twierdzi Amazon, więc możecie zeskanować sobie ten kod QR i to was przeniesie bezpośrednio na ich stronę. Muszę oczywiście powiedzieć, że jest to link afiliacyjny, więc jeżeli dokonacie zakupu z tegoż linku, Amazon mi odpali 8%, dokładnie 8%. Muter 9000. Chyba w Odysei Kosmicznej Kubricka był HAL 9000, prawda? Tak mi się wydaje, no, więc jakoś tak to rzeczywiście wszystko się układa. Może zagrać 16-latkę z Polanda? Spoko, nie ma problemu. Zobaczymy, bo rzeczywiście jest kilka ciekawych jakichś tam pomysłów, propozycji, rzeczy, więc gdzieś, co mi się bardzo podoba, zarówno i właśnie i Dzieciak, który nakręciłem ostatnio, i właśnie Predator Celtic Days, czyli Predator Celtów gdzieś tam rezonują i tam, wiesz, odbijają się tak troszeczkę jak ten kamień wrzucony do wody, wiesz, że te fale się ciągle rozchodzą i coś tutaj się dzieje. W ogóle sam pomysł na ten film, wziął się stąd, że dlaczego są właśnie tu młode są postacie.
ponieważ pomysł skupił się na młodszych postaciach i został on zainspirowany usuniętą sceną z Obcego drugiego jak najbardziej, która została później przywrócona w Special Edition. Alvaro wyjaśnił, że jest to moment, w którym widzisz grupę dzieci biegających po korytarzach tej kolonii i pomyślałem: „Wow, jakby to było, gdyby te dzieci dorosły w kolonii, którą potrzebuje jeszcze 50 lat na terraformację”. Rzeczywiście ona jest ta scena jest razem z Ellen Ripley, która tam, siedzi sobie, że tak powiem, chyba w holodecku, można byłoby powiedzieć, użyjąc terminologii Star Treka i potem właśnie dostaje zdjęcie swojej, córki, która tak naprawdę jest jej matką naprawdę, no ale to źle. Dziękuję bardzo, Wiktor, dziękuję. Mnie już wystarczy, że, koleżanka w pracy mówi: „Marcin, lubię przy tobie zasypiać”. I tak: co się dzieje?” Ja mówię: „O co chodzi?” „Bo twój głos tak fajnie usypia”. Ja mówię: „Dziękuję bardzo”. Czasami po prostu włączam sobie twojego live'a jakiegoś, byle po prostu więc ale coś w tym jest. Dziękuję bardzo, Wiktor. Powiem ci tak, nie jesteś jedyną inaczej, nie jesteś pierwszą osobą, która mi o tym mówi. Może kiedyś tam się, wiesz, jak będzie wychodził nowy Predator, bardzo chętnie. Zresztą Predator, no to dobrze wiecie, że bardzo lubię. Cześć Marcinie, witam cię Marcinie. Jak najbardziej, także jak masz ochotę, to włączaj sobie, tutaj widzisz jest, czas filmu w miejscu, w którym jesteśmy. Jeżeli nie masz swojej płyty z filmem, to podaję za Filmwebem. Możesz Obcego Romulusa oglądać na Disneyu Plusie, na Medodo, na Apple TV, na Prime Video, Play Now, Premiery Kanal Plus, Rakuten TV albo na playerze. Także jeżeli chcesz na czacie jest przypięty link do Amazona, ale tam trzeba zapłacić za ten film, także to jest, ważna sprawa, musisz ewentualnie uważać. A mówię, jak to się spodoba, jak to się przyjmie, no bo my to już robiliśmy jakiś czas temu, oglądaliśmy te filmy, wcześniej. Jak się spodoba, patrzcie, to nawet to, co teraz wystrzeli, nawet ma W jak Wayland. Jeżeli się spodoba, to będziemy to robić po prostu, co tydzień, co sobotę o 20:00 ciach, wybierzemy jakiś tam fajny film, który jest dostępny gdzieś na platformach streamingowych. I to już mówię w tym momencie, że jeżeli tak się stanie, to będziemy się poruszać pomiędzy Disneyem Plusem, Amazonem Prime Video, a także Netflixem, bo do tych 3 platform mam dostęp. Mam dostęp jeszcze do Maxa, inaczej, wraz z Polsatem dostałem Maxa w cenie, w abonamencie, no ale z racji tego, że jestem w Irlandii, nie mam dostępu do niego. Mógłbym przez VPN, ale wtedy to wszystko się, strasznie bzdyczy z tym, z YouTube'em, z Googlem, bo to jest trzeba kombinować. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oj, oj, oj. Mhm. A live jutro będzie? Oczywiście, że będzie. Jak najbardziej, będzie. Nie widzimy się za tydzień, panie i panowie, ani tutaj, ani na kanale głównym, ponieważ skoro jest majówka, to jedziemy z dzieciakami odwiedzić znajomych, w Wielkiej Brytanii. Także w przyszłym tygodniu nie będzie, a jutro jak najbardziej się widzimy. Zniczu, czy mógł polecić jakiś thriller? A to musiałbyś dać znać, co cię interesuje. Jeżeli no, słuchajcie, wpiszcie jakiś fajny thriller, który można obejrzeć dla Znicza. Powiem tak, Tożsamość, Identity rzeczywiście jest bardzo dobry, bardzo ciekawy, jeżeli nie było dane ci zobaczyć. Świetny zwrot akcji 1, 2, 3, więc można spokojnie obejrzeć, jeżeli masz ochotę. Mm, daj mi chwilę, pomyślę sobie zaraz coś może jakiś tytuł dobry. Chodzi ci o komentarz taki, jak dzisiaj mamy, Wiktor, do oglądania Nosferatu? Słuchaj, a to czekaj, w tym momencie zaraz sprawdzimy na Filmwebie, czy jest gdzieś dostępny. Według Filmwebu póki co Nosferatu nie jest dostępny na żadnym streamingu, więc będziemy się raczej skupiali na takich produkcjach, które są właśnie dostępne na streamingach. Więc, za czas jakiś pewnie, czemu by nie akurat. Ja lubię, wiesz, takich twórców jak właśnie jak Alvarez, jak Eggers, więc czemu by nie.
I prefer a little artificial person myself. Dokładnie te same słowa powiedział właśnie Bishop, czyli Lance Henriksen. Mm. Ja rozumiem, że w każdym filmie musi być dupek, tak? Musi się pojawić jakiś bakłażan, tak jak tutaj, ale czy rzeczywiście musimy go tak chamsko pokazać? No, nie wiem. Aiden pisze, że Alien, Obcy Romulus na DVD nie ma polskiego lektora, ale ma napisy, nie ma dodatków. Aha, no to widzisz, to pewnie zależy od tego, jakie jest wydanie. Lektor na DVD czy Blu-ray to jest, wydaje mi się, rzadkość, wiesz? Bardziej bym się spodziewał dubbingu albo no bo te napisy, no to jest oczywista oczywistość, więc wydaje mi się, że jak najbardziej z lektorem różnie może być. Wydaje mi się, jak są jakieś wydania budżetowe, wiesz, że to jest po prostu, brzydko mówiąc, wzięte i, zerżnięte w pewien sposób z telewizji, to pewnie tak, co nie? No, widzisz. No, ale to ja mówię, ja bym, Wiktor, wolał takie produkcje, które możemy sobie obejrzeć, wiesz, na no właśnie na streamingach i to też na przykład nie coś na przykład, że załóżmy, o, jest dostępne na Rakutenie, czy na przykład na Now, bo no niekoniecznie mnóstwo osób te rzeczy posiada, tylko właśnie coś z tych dostępnych tych, głównych, że tak powiem, wiesz? Bo nawet jak popatrzę sobie, bo chyba ostatnim komentarzem, który nagrałem już nie na żywo, ale po prostu nagrałem i potem wrzuciłem go z odtworzenia, to był, mm, gdzie to tu mam tutaj? Chyba mi się nie pokazuje? Nie wiedzieć czemu. Przecież miałem tutaj właśnie do tego, do Znachora, a mi się nie pokazuje. To widzę, że Martwica mózgu się pokazuje ostatnia z lutego 24. Jest Znachor, ale na przykład Znachor był troszeczkę wcześniej, ale na przykład Znachor ma ponad 8 000 wyświetleń, więc dosyć poważnie. Więc, wolałbym akurat takie produkcje, które można w większej ilości obejrzeć, wiesz? Bo nawet kiedyś był taki pomysł i to przecież robiłem, że omawiałem komentowałem filmy, które były omawiane w cyklu kultowe horrory i tak dalej. No, ale jeżeli popatrzę na to w ten sposób, no to niektóre, wiesz, no, na przykład Naznaczony, 3 ma 55 wyświetleń po prawie 2 latach, co nie? No tak niekoniecznie. Ale już na przykład Cukierek albo Psikus pierwszy ma 500, a właśnie Znachor ma 8 000. Więc wiesz, im popularniejszy, tym więcej osób to ogląda, więc akurat mi się wydaje, że to raczej w coś takiego będziemy celować, na przykład, o proszę bardzo, Brudny Harry, prawie 4000, Geneza Planety Małp, ponad 4000, więc wiesz, pewnie się będziemy akurat trzymać tych rzeczy. Muszę tutaj patrzeć, żeby powiedzieć wam, kiedy w tym filmie pojawi się Ellen Ripley, żebym nie przegapił. Mm, John Matrix. Stasik, wiesz, jak zrobić mi dzień, co? Dla tych, którzy nie wiedzą? Nie powiem wam. Słuchajcie, Stasik napisał: „To ja Johna Matrixa proponuję, to pewnie na streamingu pod wodą jest dostępne”. John Matrix. W jakim filmie występował John Matrix? Dajcie znać, o co mu chodzi. Napiszę tytuł filmu. No, mas wiesz co, Teksańska Masakra była pierwszym komentarzem, więc może dlatego akurat to tak najwięcej. Przypomnę, panie, panowie, albo mogę oczywiście, że oglądamy dzisiaj Obcy Alien Romulus, ponieważ jest Dzień Obcego LV426, czyli 26 kwietnia, więc jak najbardziej dajcie łapę w górę. Jak to mawiają panowie, z kanału meczyki.pl, nakarmcie algorytm. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Mowa o filmie Komenda, tam właśnie Arnold Schwarzenegger wcielił się w rolę Johna Matrixa. O, proszę bardzo. Seagal i Van Damme. Wiesz co, z tego co pamiętam, Seagal miał się pojawić w którymś filmie z cyklu, Niezniszczalni, ale akurat nie dogadali się, powiedzmy, nie są przyjaciółmi z Sylwestrem Stallone, który jest za to odpowiedzialny i dlatego on pojawił się w filmie Macheta. E, Wiesz co, Van Damme tak, no bo to rzeczywiście on w tym momencie, no my wiemy, że on już nie nagrywa filmów w kinie klasy, powiedzmy, A, no ale mimo wszystko jest bardziej znany, bardziej w tym momencie pamiętany niż Seagal, a Seagal przez to, co robi, przez to, że się przeniósł za wschodnią granicę i to, jak się zachowuje, no to nie wiem, czy to jest akurat dobry, chociaż z drugiej strony, skoro lubię, jak to mówią, ludzie kochają go nienawidzieć, no to rzeczywiście to też jest jakaś reklama. Wiadomo, że mamy swoje sympatie, swoje antypatie i to akurat w miarę nawet sensownie to wygląda, bo po co mieć tylko i wyłącznie protagonistów, jak trzeba mieć też antagonistów, więc, taki film tak, chętnie bym obejrzał, tylko z drugiej strony używając nomenklatury to pewnie byłoby jak w Obcy kontra Predator, tak? Nikt nie może wygrać, bo fani Seagala i fani Van Damme muszą być zadowoleni. Tutaj przed chwilą było widzieliśmy te telefony alarmowe i to jest odnośnik bezpośredni do filmu Alien Isolation, to jest na tyle do filmu, do gry. Podobnie jak w grze są one zazwyczaj znakiem, że wydarzy się coś strasznego. Tyler zabiera ze sobą również zestaw flar sygnałowych, podobnych do tych, które Amanda może znaleźć w Isolation, a nawet używa ich do odwrócenia uwagi niektórych facehagerów z powodu ciepła flary, tak jak Amanda może ich używać do odwracania uwagi ksenomorfów na pokładzie Sewastopola. Aż. A premiera Romulusa zbiegła się z 405. rocznicą oryginalnego filmu, więc patrzcie, mamy 45 lat, prawie pół wieku, a seria jest nadal aktualna. Nadal są nie najgorsze. Mhm. Babeczka numer 2. Oczywiście Wayland. I widzieliście teraz, co mu się ładnie oczy przekręciły? Jest logo Wayland Yutani. Dokładnie to samo jest w nowym Predatorze, Predator Badlands. A tutaj facehagery, w ogóle koncept, samych facehagerów, jest taki, już teraz nie pamiętam, czy to wyszło od Scotta, czy od Gigera, że to są po prostu 2 ręce. 2 ręce połączone w ten sposób, no i tak zakłada na twarz, taki był, pomysł. A to wiadomo, jak to się już wydarzyło. Co tu się dzieje? Mhm. Abrakadabra. I dupek zawsze musi być pierwszy. A, udało mu się. Stań na to, zdeptaj. Kwas w wodzie, to się nie stanie. Mhm. Jest tyle rzeczy w tej części, do których nikomu
no, nie przyszło do głowy, że można coś takiego zrobić, tak? I na przykład właśnie, chociażby powiedzmy użyć tego paralizatora, tak, żeby tego facehuggera jakoś tam, strącić, zrzucić z tego wszystkiego. Mhm. Albo tak na przykład zrobić. Zamykamy. Mm. I ta dostała. Mateusz Hughes był super. A nie wiem, czy wiesz, Stasi, że nie tak dawno, mm, Bolo Young wrócił, że tak powiem, może nie zmartwychwstał, bo to akurat złe słowo, ale mam go obserwuję go bodajże na Instagramie, więc no, gdzieś tam rzeczywiście coś się dzieje, więc może Bolo Young wróci do i będzie występować w filmie. Bo Cynthia Rothrock na przykład nagrała nowy film, między innymi z Danym Trejo. Czy zrobię komentarz do Obcego z 79 roku? Nie wiem czasem, czy już nie robiliśmy, wiesz? Już tutaj patrzę. Jest do Obcego decydującego starcia, jest jak najbardziej. Powrót żywych trupów, Terminator, piątek 13, Hellraiser, Predator, Halloween. Nie, nie ma. Wiesz co, możemy kiedyś obejrzeć. Pewnie, że tak. Możemy kiedyś ten film obejrzeć, skoro to jest, Obcy, więc pewnie jest na Disneyu. Pewnie, że możemy kiedyś obejrzeć. Co sądzisz o Bruce'ie Willisie? No, Bruce Willis dobry aktor kina akcji. No, teraz wiadomo, rzeczywiście zdrówko już niestety nie dopisało, nie dopisuje. Jest rzeczywiście słabo, no ale rzeczywiście miał swoje 5 minut. Lata 80., lata 90. to rzeczywiście było coś, co uwielbiamy. No bo wiadomo, że Szklana pułapka tam już 5, 6, no to już tak szkoda gadać, to akurat się już do niczego nie nadaje, ale miał swoje możliwości. Ciekawy aktor, niewykorzystany za bardzo, troszeczkę zaszufladkowany do kina akcji. Mm, aż. Widać rzeczywiście, że dużo lepiej to wygląda. La la, proszę bardzo. O, widzisz? Jest ten harpun. No. Więc Królówka teoretycznie jest, jak mówiłem, z AVP cały czas jest dostępna. No pewnie gdzieś w jakimś Cryostadzie, czy jakoś tak to się nazywa.
W ogóle fajnie jest, że, e, tutaj gdzie tylko się dało, to używali właśnie, praktycznych efektów specjalnych, a nie CGI akurat na tym bardziej zależało, Alvarezowi, więc no, to jest, dobry powód. Kudos można by powiedzieć. Aż tutaj ta etykieta zastępcza Skynetu. Wiesz co, no, teoretycznie, Terminator, Predator i Obcy to jest jedno uniwersum. Jeżeli widziałeś, Sasik, materiał, którym poczyniłem, właśnie gdzie są informacje na temat tego, jak te produkty są połączone, to wiesz dokładnie, że to jest, to samo uniwersum. Mhm. Ale świetnie, naprawdę świetnie zrobili rzeczywiście tę twarz. Wow! Jednak dekiel to jest dekiel, co? You will die! Plan zestawu animatroników obcych typu facehugger został stworzony na potrzebie scen walki w laboratorium Remusa, w tym wersje stacjonarne i te z kółkami do szybszego poruszania się po podłodze. Zostały zaprojektowane jak samochody zdalnie sterowane, powiedział projektant produkcji, więc no, to, co widzieliśmy wcześniej, no to część była, praktyczna, ale fajnie, że o to właśnie w ten sposób zadbali. Miałem rację. Y, Kiedy komputer stacji się restartuje, widać, że motor 9001, nawiązanie do HAL 9000 z 2001 Odyseja kosmiczna, więc jednak nie najgorzej z tą pamięcią jest. Akurat dzisiaj masła dużo nie było, więc czemu nie? Mhm. Firkastu już nie będzie. Pytałem się wielokrotnie Rafała, Fircast is dead, więc, pozostaje ci z niczym tylko odsłuchiwać stare odcinki. Nowych, przynajmniej w tym składzie nie będzie. A z drugiej strony nowych, w nowym składzie też nie planuję, więc mhm, mhm. Teraz akurat na Maxie, czy na HBO fajnie, fajnie to zrobione jest. Jest, The Last of Us i Fede Alvarez ujawnił, że postać Izabeli Merced, tej właśnie, którą tutaj widzimy, tej w ciąży, yy, ciężarna Key, została zainspirowana Diną z gry wideo The Last of Us, część druga. Merced została następnie obsadzona w roli Diny w drugim sezonie The Last of Us. Więc jak widzicie, tutaj wszystko jest, co w rodzinie, to nie zginie.
Ale te piękne są ujęcia, naprawdę wszystko jest wycyzelowane. Warning Fuel. Mm, chyba pierwszy raz, jest tak brutalnie rzeczywiście tak bardzo pokazane to wszystko. Mm. I wychodzi sobie maluszek. No oczywiście też pewnie, hołd złożony pierwszej części, kiedy mamy tę scenę w kantynie, kiedy to z Johna Hurta wyskakuje taki jeden. Bam. Widzicie, gdyby to robione było, przez twórców, Szybkich i Wściekłych, to pewnie to już by wybuchło przy pierwszym spotkaniu, z jakąkolwiek ścianą czy z czymś, nie? Ale na szczęście tak nie jest. Tak patrzę właśnie na te ciekawostki, co by tam właśnie w miarę fajnego wam, tutaj wrzucić. Bjorn. Mhm. No. Zabawne jest, znaczy ja o tym akurat dosyć często mówię, że Hollywood tak naprawdę to teraz, bardzo często kręcą filmy niekoniecznie w Ameryce, bo to jest za drogo, tylko w Europie. A akurat, no, nawiązując do powiedzmy do Stevena Seagala, Van Damme, czy akurat Wesley'ego Snipesa, mm, ten film był, kręcony w Budapeszcie. Poza zdjęciami miniatur w Los Angeles, co pozwoliło na stworzenie większej przestrzeni na scenie. Proszę bardzo. Więc jak widać, oszczędzają dzisiaj tylko zresztą sam Paul W. S. Anderson powiedział, że, Obcy kontrpredator kręcony on był kręcony akurat w Pradze, w Czechach, że kosztował ich chyba, 40 milionów, a gdyby był kręcony w Wielkiej Brytanii, to kosztowałby, 80, a w Stanach by kosztowało chyba 140 czy jakoś tak, więc rzeczywiście, wiesz, próbują zaoszczędzić jak tylko się da. Firma Welian totalnie pojawia się w filmie. No oczywiście, że tak. Kolonia Jackson Star na początku zawiera procesor atmosfery z nazwą firmy, podobnie jak ten na LV426, co pokazuje, że kolonia ta została terraformowana. Rock. Tak samo jak, y, T800, czyli w Terminatorze, ten sam model. To jest ta sama zasadność, co właśnie Rook to Ash. Tak, serial Orisonie jak najbardziej to będzie tak zwany prequel do tego, co się wydarzyło w pierwszym filmie. Tak, wizualnie rzeczywiście jest świetny, wiesz? Zacząłem też oglądać dzisiaj, zacząłem oglądać, chyba Chaos nosi ten tytuł Havoc oryginalny na Netflixie z Tomem Hardym. Tam też rzeczywiście jest klimat niesamowity. Te pierścienie też pięknie wyglądają. Marcin, jak wspomniałeś swój roast, moim zdaniem wypadł super, szacun za dystans. Bardzo fajnie, czasem sobie go lubię włączyć, zwłaszcza tę część, kiedy Lincoln, dosyć konkretnie po mnie jedzie, bo galeria, no już według mnie w kilku miejscach, jak dla mnie pojechał bardzo grubo, no ale rzeczywiście zabawne. Trzeba mieć rzeczywiście dystans do siebie, bo nie ma co.
To jest teraz na przykład bzdurna sprawa. No wiadomo, że tutaj pokazują, że 98,6 no to jest w tym momencie pewnie jakieś 36,6 ludzkiego ciała, ale gdzie oni tę temperaturę podnoszą? Tutaj, no patrzcie, podnoszą do 36 stopni i tak się tylko delikatnie spocili. No ja bym raczej nie wytrzymał już 26, a 36 to już w ogóle, no ale to już inna inszość, jak mawia kabaret. Mhm. Dużo jest informacji na temat tego, na jakiej bazie powstała dana broń, na jakiej bazie, tworzono animatronikę i tak dalej. Akurat to niekoniecznie nas bardziej interesuje. Jest to trzeci film z serii, Obcy, specjalnie sformatowany dla IMAXa, po Prometeuszu i po Obcym Przymierzu. No akurat to nie jest super świetne. A w ogóle, żeby było zabawnie, bo można by pomyśleć, że no Róg, no to wiadomo, że to jest Ian Holm w oryginale, wiadomo aż sprzed wielu, wielu lat, z 79 roku, ale tak naprawdę tak, jak najbardziej jest to Ian Holm, tylko że nie użyto odlewu twarzy, tam jakichś zdjęć właśnie z tego filmu, a użyto jego, odlew twarzy z filmu Władca Pierścieni. Więc tutaj jak widać, pomiędzy, wytwórniami to wszystko jednak się zadziałało dosyć w miarę sensownie. Czyli to, co tutaj widzimy, to są wszystko animatroniki. Także to nie jest tam żaden, komputerowo generowany efekt. Fajnie, bo tutaj wspomnieliście wcześniej między innymi o Nosferatu Eggersa. Zrobiło wrażenie. Zapomniałem o tym. Mm, Fajnie, że są twórcy, którzy jak najbardziej stawiają na efekty praktyczne, a nie na efekty, komputerowo generowane. To jest akurat świetna sprawa, bo no, wiadomo, że łatwiej zrobić to w komputerze, taniej na pewno, ale nie zawsze to jest najlepsza opcja. Kolorystycznie, no, jeżeli chodzi to jak właśnie, pisaliście, jeżeli chodzi o klimat, o kolory, to się idealnie wpisuje w wszystkie filmy, bo tak jak na przykład popatrzymy sobie, to według chyba Scotta, to że Camerona, każdy z filmów ma swój kolor. Pierwszy film jest jak najbardziej, ma kolor czarny. Drugi film, czyli Obcy, decydujące starcie, ma kolor niebieski. Trzeci jest, chyba pomarańczowy, tak? Czwarty jest zielony. Więc rzeczywiście tutaj widzimy, że każda scena, przynajmniej powiedzmy część się pojawia w ten sposób. No to jak widzimy tutaj rzeczywiście Obcy, to jest też mi się podoba, że tutaj widzimy to, czego do tej pory, w żadnym filmie nam nie pokazano. To jak, ksenomorf przechodzi właśnie z tej opcji larwalnej, można powiedzieć, do dorosłego ksenomorfa. To akurat rzeczywiście jest coś, co ja lubię. Bo dobrze wiecie, że ja uwielbiam, kiedy, 1, 2, 3 uniwersum się rozrasta, jest pokazane akurat w taki, a nie inny sposób. To jest coś fajnego. Minęła wam, panie i panowie, godzinka filmu. Przypomnę, że dzisiaj oglądamy Obcy Romulus z okazji, tak, z takiej okazji, że jest to Dzień Obcego, LV-46, czyli 26 kwiecień. To mi przyszło do głowy ostatnio, mm, że na przykład,
Kiedy już Wayland i Yutani dokładnie wiedzą, że krew obcych to jest kwas, to na przykład czemu nie zrobią tak, że na przykład cały ten poziom, ewentualnie całe laboratorium, w którym tam eksperymentują z ksenomorfami, nie na przykład otoczone jakąś warstwą wody. Że wtedy na przykład jakby ta właśnie ta ich, krew dostała się, nic by się nie stało, bo ona wpadałaby do wody. A pamiętam, z liceum, że pamiętaj chemiką wody, wlewaj zawsze kwas do wody. No więc teoretycznie byłoby w porządku, no ale może też po prostu skruch za bardzo kombinuje. Mhm. Krrr. Trochę tak jak Predator. Czyli to troszeczkę z tym, jak oni widzą go, te facehuggery, jak widzą ich, jest na podstawie, no, temperatury ciała, tak? Czyli tak troszeczkę taka jak wizja termalna w Predatorze. Bo też pamiętajmy przecież, że chociażby w drugiej części, agent Keyes grany przez Gary'ego Biseya używał właśnie, kombinezonów, jego cała ta ekipa kombinezonów, ażeby blokować właśnie sygnaturę cieplną. Więc coś w ten sposób tutaj jest też. No i dlatego, panie i panowie, przestroga, nie chodzimy z telefonami w ręku i mimo wszystko patrzymy, gdzie łazimy. Wiecie, tutaj jest taka fajna, to jak mamy ich i te facehagery, jest zielony, tak jak mówiłem wcześniej z Obcego 4, a to, gdzie mamy dziewczynę, mamy właśnie, 3. część, czyli taki powiedzmy pomarańczowo-czerwony. O i teraz przechodzimy ładnie, płynnie, fajnie. A to są wszystko animatroniki, a na pewno przynajmniej w większości, więc świetnie. O, i o tych flarach też mówiłem wcześniej właśnie. Zimny, wykalkulowany skurczybyk, co? Widziałem teraz taki film, polski tytuł Black Bag jest tytuł anglojęzyczny, polski tytuł jest, chyba Szpiedzy, tak, z Michaelem Fassbenderem i on tam właśnie gra takiego faceta, który jest wyprany z uczuć, właśnie coś takiego troszkę jak nasz Andy tutaj. Mhm. Pięknie. A to nawiązanie do trzeciego, można powiedzieć, Obcego, kiedy to właśnie wyskakuje z tej surówki, tak? O trzecim ogólnie zapominamy, jeżeli nie licząc wersji nie tyle tak naprawdę reżyserskiej, bo to nie jest reżyserska, tylko inna. Mhm. Do widzenia. W jednej części wymyśliliby wodę, to w następnej musieliby to odkręcać. No pewnie tak, wiesz, no ale to jakiś koncept, prawda, no. Wiele rzeczy, wiesz, w pewnym filmie na przykład, ktoś nakręcił o Predatorze informację o tym, skąd, pojawił się pistolet Rafaela Adoliniego. Tylko po to, żeby później w Predatorze Prey to na nowo pokazać, więc nie ma problemu. A tutaj też mamy nawiązanie, patrzcie, im więcej ten film oglądam, tym więcej właśnie dochodzę do wniosku, że niemalże każda scena to jest po prostu coś, co już było, bo tutaj oczywiście, kojarzycie z 2 tę scenę, gdzie Newt ucieka właśnie przed królówką
i właśnie ucieka takimi, kanałami, tunelikami. Ta ona wyrywa gdzieś te kratki, po czym, w tym ogromnym, robocie pojawia się, Alan Ripley. "Odejdź od niej, ty taka, a nie inna", co nie? Więc im więcej tak patrzę, no to dlatego na początku mówiłem, że to jest odgrzewany kotlet, bo to są już takie puzzle, że troszeczkę wzięli z jedynki, z dwójki i tak dalej, z pozostałych części, ale to rzeczywiście Alvarez poukładał bardzo dobrze i no jak sam powiedział po premierze tego filmu i po premierze, Preya, że bardzo chętnie by się spotkał, razem, z reżyserem, mm, Predatora przy okazji AVP. Tym razem miejmy nadzieję kanonicznego, więc zobaczymy. Jeśli chodzi o realizację i kręcenie ksenomorfa, film wykorzystał niemal każdy możliwy tryk. Był mężczyzna w kostiumie, była kukła bunraku i była też animatronika. Sceny wymagające bardziej płynnego ruchu oznaczały jednak, że ILM, czyli Industrial Light and Magic, to jest firma odpowiedzialna za efekty specjalne, musiało wykonać swoją magię. Według kierownika efektów wizualnych lalki Legacy są piękne z bliska, trzymają się naprawdę dobrze, ale gdy tylko musimy włączyć konkretny ruch ciała, musimy wskoczyć z efektami wizualnymi. To nie będę mówił, bo to jest w tym momencie na 28 tysięcy znaków, ale rzeczywiście nie ma po co. Ale fajnie, że tak jest. Mm. Mnóstwo ciekawostek. Projekt obcego rozrywacza klatki piersiowej i tak dalej, i tak dalej. Co dla w wywiadzie powiedział jeden z kierowników do efektów specjalnych. Mnóstwo. I proszę bardzo, nie wymyśliłem tego. Znaczy inaczej, wymyśliłem, ale to nie ja sam. Około 57 minuty, czyli to, co dopiero było, według reżysera Fede Alvareza sposób, w jaki postacie maskują swoją temperaturę, aby ominąć facehuggerów, został zainspirowany filmem Predator. Więc rzeczywiście coś w tym jest. U. Mhm. No i chyba przegapiłem właśnie scenę, w której była Ellen Ripley. Tak coś mi się wydaje. Poczekam jeszcze 2 minutki i jeżeli rzeczywiście przegapiłem, to wam powiem kiedy to było. Tak, widziałem film Żuławskiego, ale to było dawno, dawno temu rzeczywiście tak. Ale wtedy kręciliśmy sobie w latach 70., 80. byliśmy potęgą, w kinie Moralego niepokojnie tylko właśnie akurat. Y, Teraz będzie nowa wersja. Mówiłem o tym w odcinku na żywo kilka miesięcy temu. Będzie nowa wersja właśnie, opętania Żuławskiego. Nie wszystkie są potrzebne, ale widać, że ktoś to potrzebuje.
Tak mi się wydaje, w tej scenie, kiedy oni właśnie patrzyli, jak obejść te facehagery, tam było pokazane na zewnątrz i tam była widoczna, albo dopiero będzie, mam nadzieję, że będzie to wam pokażę, była widoczna kapsuła ratunkowa i to właśnie była kapsuła ratunkowa, której według reżysera znajduje się Ellen Ripley. Mhm. No, wygląda się, że to jest ten ciemny płyn to jest, ten, który możemy obserwować w Obcym Przymierze. To właśnie z nim, David, tak? David z nim tam, kombinował coś. To jest animacja poklatkowa. Mhm. Znalazłem tę informację. Reżyser Fede Alvarez potwierdził, że prom, Ripley Narcissus z filmu Obcy ósmy Pasażer Nostromo widać w tle wnętrza stacji Rosmulus w kilku scenach. Moja logika była taka, że w pewnym momencie, jeśli Weyland-Yutani mógł znaleźć ksenomorfa dryfującego wśród szczątków Nostromo, znaleźli Narcissusa promu, który uciekła Ellen Ripley, było oczywiście najłatwiejszą częścią tego wszystkiego. To łódź ratunkowa ma latarnię, więc pomyślałem sobie w pewnym momencie, Narcyzu musi, gdzieś do stacji Renesans zadokować. Nie tylko to chciałem wyjaśnić, dlaczego Ripley zaginęła 40 lat między Obcym a Obcym dwójka. Miała polecieć na Ziemię i przez dziesięciolecia pozostawać w stanie hibernacji, dopóki nie zostanie zabrana z Obcym i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jest tutaj ta scena, więc ta scena, kolejne nawiązanie oczywiście do drugiej części, kiedy to Hicks, Hicks, uczy Ellen Ripley, jak używać broni. W rolę Hicksa oczywiście wcielił się Michael Biehn. I z tego co pamiętam, to też jest nawiązanie do gry, że w grze też taka rzeczywiście opcja występuje. Sekundkę, czy wleję herbatkę? Mhm. Maybe, maybe. Y, Tutaj Znicz pisze o tym, że miałem wziąć, możliwość wzięcia możliwość brania udziału przy produkcji jednego z Hellraiserów. Właśnie ten cykl 10, 10 odcinków, który wam mówiłem, będzie opowiadał, o tym, ten szczurek będzie właśnie opowiadał o tym, jak do takiego między innymi, czego się nie doszło. Więc to jak najbardziej będzie opisane. Najprawdopodobniej, no bo pod koniec czerwca, początek lipca wybieramy się na wakacje. Możliwe, że właśnie wtedy, te odcinki będą opublikowane. Mój ranking Obcego jest, 6. miejscu jest Obcy 4, na 5. Obcy 3, 4. Obcy Przebudzenie, 3. miejsce Obcy Romulus, 2. Decydujące starcie i na 1. Obcy 79. 3, 4 miejsce. A jak, Obcy Przebudzenie, a jak wrzucasz powiedz mi, Prometeusza i, Przymierze? To chyba rzeczywiście nie ma. Tak, daję sobie radę bez Ellen, bo rzeczywiście mamy tutaj
Rain w roli naszej, chciałem powiedzieć Hasuna H, czyli, damskiej odpowiedniczki Herosa, no ale rzeczywiście jest jak najbardziej nie zawsze musi być, bo przecież pamiętajmy też, że w Prometeuszu nie było też, Sigourney Weaver. Tak samo nie było oczywiście w Przymierzu, więc nawet w Obcy Kontrpredator, który jak mówimy nie jest kanoniczny, ale tam też mieliśmy Sanae Latan, czyli matkę Blade'a. La la. Ależ pięknie się napracowali, co? 8 metrów wysokości to miało, ten plan. Mhm. Wcześniej właśnie jak tam Bjorn, czyli ten nasz dupek został, rozwalony przez obcego, była alternatywna scena, alternatywna wersja tej sceny nakręcona, ale została usunięta. E, Tam miało być tak, że on zostaje przebity ogonem po tym, jak został ranny w kokonie i wciągnięty z powrotem pod ten, kokon. Różni się to od sceny pokazanej w filmie, w której Bjorn zostaje przebity, na oko z bliskiej odległości. No więc tak troszeczkę detalicznie, nie ale to niewiele. A jednym z ciał, które mogliśmy zobaczyć właśnie na tej stacji, na stacji, Romulsa jest oczywiście Fede Alvarez. Czasami tak jest, że reżyserzy, występują w filmie w epizodach. Alfred Hitchcock chyba był najlepszym przykładem. Ja też się staram, pokazywać w swoich filmach, ale nie zawsze to wygląda dobrze. Pamiętacie, nie zawsze to wychodzi. A jak tak popatrzycie, no ja wiem, już mówiłem, że to jest to samo uniwersum, bo to już potwierdzone jest, że Obcy, Predator, Łowca Androidów, czy chociażby Żołnierz z Kartmarsem to jest to samo uniwersum. Który z tych bohaterów do was najbardziej przemawia? Czy na przykład Ellen Ripley, która rzeczywiście jest, świetna? Czy na przykład wolicie Davida już, z Prometeusza albo z Przymierza? A czy może jednak nie? Może jednak to Arnold Schwarzenegger, który występował, jako Dutch Schaefer w pierwszym Predatorze, albo ktoś inny. A może na przykład Sanaa Lathan z AVP. Dajcie mi znać, bo jestem ciekaw, którą, bohaterkę bądź bohatera, cenicie sobie najbardziej. Mm, Bardzo fajnie, bo, omawiamy film, a w tym momencie już widzę, że ponad 60 osób było z nami, więc bardzo, bardzo fajnie. Jest 10 łapek w górę, to też super świetnie, bo to jak najbardziej sprawia, że no, algorytm, w pewien sposób szaleje, ale no poleca to. U. Zniczu, wredota z ciebie. To też jest, ale akurat to jest akurat teraz można powiedzieć, że jest to zarówno odnośnik do Obcy kontra Predator, ale może też być odnośnik, do drugiej części Obcego, albo do trzeciej, kiedy to tam właśnie w szpitalu Ellen Ripley, twarzą w twarz, mano a mano spotyka się z Ksenomorfem. Wiesz co, Zniczu, zarówno Birdemic, jak i Reckenstein są beznadziejne. Zresztą chyba omawiałem jeden i drugi film i chyba jeden i drugi film otrzymały bluzganą recenzję. No ale skoro mówisz, że powiedzmy jest to obligatoryjne,
któryś z tych filmów wziąć. Hmm. Recklinsteina, wiesz? Wziąłbym Recklinsteina, bo obydwa są beznadziejne, e, ale wydaje mi się, że Recklinstein tak do końca nie traktuje siebie poważnie, wiesz? Bo o ile tutaj w Takodemii reżyser powiedział, z tego co czytałem w wywiadach oczywiście, reżyser powiedział aktorom, że niech się oni nie przejmują, że to są wieszaki, no to będzie zmienione i te ptaki będą komputerowo fajnie zmienione, będzie to wyglądało dosyć ciekawie. To w Recklinsteinie widać w kilku scenach, że to jest po prostu totalny odwał, wiesz. Ktoś wziął sobie i, nalał sobie do herbaty do kubka, tylko że zamiast herbaty coś tam innego było w tym wszystkim. Czyli pewnie na jajo, tak żeby po prostu sobie, wiesz, a, mam to gdzieś, to żebym sobie rzeczywiście wydaje mi się, że akurat bym sobie wziął, i Recklinsteina. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, mimo że przypominam cały czas, oglądamy dzisiaj Obcego, Alien Romulus. Wiadomo, jest, Dzień Obcego. Jeżeli nie masz, proszę bardzo, zeskanuj sobie i możesz sobie kupić na Amazonie ten film to jest akurat Blu-ray 4K UHD. Możesz sobie zeskanować, kupić. Wszystkie te akurat filmy, według przynajmniej Amazonu, mają polską wersję językową. Czy to jest lektor, czy są napisy, dubbing, przy okazji tego filmu nie wydaje mi się, raczej dubbing to w Polsce tylko i wyłącznie przy okazji filmów, rodzinnych, że tak powiem, albo dla dzieci. Teraz była scena, oczywiście to były buty Reeboki, ale czajcie, że ja nawet wiem, który to był model tych butów, to jest po prostu, zatrważające, jak wiele informacji, jak wiele ciekawostek jest, wysyłanych. No nie wszystkie są nam potrzebne, ale to nazywają się, uwaga, Reeboki Alien Stompers. I to są dokładnie te same, które nosiła, Ellen Ripley w filmie Obcy. Więc, czasami są te przekazy może nie podprogowe, ale po prostu takie detale, że no nie spodziewalibyśmy się. Kolejnej jak, Ripley wychodzi z windy, co? No, nie wiem, tak się właśnie zastanawiam, czy czasem nie za dużo mimo wszystko tego jest, wiecie? Tych wszystkich odnośników, tych wyciętych rzeczy. Zobaczymy, bo pamiętacie wcześniej Sasik pisał, że wszystko jest dobrze, dopóki się moc nie narodzi, a później jest już delikatnie mówiąc słabo, więc zobaczymy. Mhm. Fajnie się tak z wami gada. Chyba mi tego brakowało. A tam nawet miałem taki pomysł, żeby, troszkę pograć, bo dzisiaj sobie oprócz tego, że na YouTubie, to my też na Twitchu, żeby pograć, bo tam mam kilka gier zaległych. Między innymi mam, Władcę Marionetek. Pewnie, że tak. Teraz mam chyba kupić, w tym tygodniu mamy z Mają kupić Robocop Rogue City. Tak się chyba nazywa, tak nosi. I kilka innych, więc myślałem, że może coś pogram, więc zobaczymy. Może nawet wrócę do grania, ale to chyba już tylko i wyłącznie wtedy na Twitchu. A może na tym kanale na Twitchu, może dodatkowo zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak czas pozwoli. Ja tam kocham Sarę Connor, od 1984 roku pisze Sasik. No super, bardzo dobrze. Sara robi robotę. A znasz jakiś inny film z Lindą Hamilton, który by rzeczywiście był, nawet nie hitem, ale po prostu by był? Bo ja rzeczywiście kilka przez to, że robiłem, czy to właśnie kultowe horrory, czy potworne filmy. Pamiętam kilka filmów, ale to nic większego, potężniejszego nie za bardzo. Tu będzie jedna ze scen, która będzie scena, która mi się bardzo podoba, ta właśnie z wyłączeniem grawitacji. Coś pięknego. Koncept jest rzeczywiście niesamowity.
Nic się nie dzieje, Aiden, bo powiem ci tak, wiele osób na przykład psiotrzy na Prometeusza, że on jest, słaby, beznadziejny, a według mnie Prometeusz nie jest beznadziejnym filmem. Prometeusz jest całkiem dobrym. Obcy Przymierze, tak, to jest dla mnie bzdura totalna, ale, Prometeusz całkiem fajny. Zniczu. A czy Konik na patyku ma drewnianego siusiaka? Stary, to nie było to, czy lubiłem oglądać, tylko to się zawsze tutaj jest Sasik na czacie, on jest mniej więcej, powiedzmy, wiekowo podobny do mnie, więc, to było tak, że wtedy jak włączałeś TVP2, bo akurat było TVP1, TVP2 i telewizja regionalna, nie było nic więcej, no to z tego co pamiętam, to chyba było w niedzielę o 18:00 był jakiś tam, program i na końcu właśnie rzucali Benny Hilla. No to było coś pięknego, bo to wiesz, nie było, innych rzeczy. No oczywiście, że tak, Benny Hill to był świetny, koleś. Benny Hill to był rzeczywiście świetny komik, także uwielbiam jak najbardziej. Do dzisiaj ta piosenka, właśnie ta nie tyle piosenka, co ta melodia, która leci, kiedy, on tam zaczyna się wygłupiać, śmiga. Mhm. Tak. No ja kojarzę, Linda wystąpiła w chyba pierwszej części Dzieci Kukurydzy i jeżeli mnie nie myli pamięć, to wystąpiła jeszcze w drugiej części King Konga, czyli King Kong żyje, a także wystąpiła w takim w miarę ciekawym filmie z Piersem Brosnanem, czyli Góra Dantego. Taki katastroficzny o tym, że wulkan, wybuchł i jest, no dosyć ciekawa produkcja, ale zgadza się. Poza Sarą Connor wielkiej, kariery nie zrobiła. I to mi się właśnie podoba bardzo. A tutaj widzicie, y, po lewej, tak z tej perspektywy, po lewej stronie, mieliśmy możliwość zobaczenia tej taśmy, że tak powiem, produkcyjnej z facehuggerami i to jest znowuż nawiązanie tym razem do Obcy kontra Predator, tak? Jak tam, matka, znosiła taśmowo te jaja, które tam, powiedzmy, predatorzy używali do tego, żeby no, stać się powalczyć je, stać się dorosłymi. Trochę dużo strzela, mogę mniej, no ale koncept koncept zrozumieją. Mm. Magazyn dla rolników. A, ty jesteś, telewizyjne technikum rolnicze. No rzeczywiście to było, TVP2 zaczynało właśnie to nadawanie i to było tak, że był, film dla drugiej zmiany. Na przykład można było obejrzeć, odcinek serialu rano, chyba w Labiryncie albo Santa Barbara, tak było nadawane najpierw rano, a później było nadawane jeszcze wieczorem. Oczywiście dla pierwszej, dla drugiej zmiany. No ale to było przed rokiem 90, bo chyba w 90 czy 91 wkroczył Polsat, a później, pojawiła się telewizja Wisła, która się później, przekształciła w TVN. Za tydzień piątek 13 część druga będzie miała 44. rocznicę. Stare te produkcje, co? No ale rzeczywiście. No, jest taki koncept, że akurat te rzeczy będą wykorzystywane przeze mnie, bo
pomyślcie, gros tych filmów, o których my teraz na przykład mówimy, jak właśnie jak Obcy, jak Predator, Terminator, Piątek 13, to pierwsze części właśnie mają po 40, już niedługo 50 lat. No więc, jest to coś ciekawego, że, mm, łatwiej na przykład pogadać o filmie, który powiedzmy obchodzi 40, 50 urodziny, prawda? Mhm. Można? Można. Także zobaczymy. A też planuję, wrócić do gości, więc o widzisz, tego nie pamiętałem, ale to piękne, zapamiętałem teraz, zapomniałem. Gdzie strzelasz, babo? A czekacie w ogóle na ten, na serial, Piątek 13? To nie będzie Piątek 13, tylko będzie miał tytuł właśnie tytuł będzie miał tak jak właśnie, Camp Crystal Lake, tak? Camp Crystal Lake taki bodajże będzie nosił tytuł ten serial. Czy czekacie, czy jednak nie, troszkę za dużo. I będzie bolało. Mm, no, przynajmniej się na coś Xenomorph przydał. Jak widzieliście tą dziurę, że tak powiem, w jego czaszce, to jest właśnie ten, któremu ten, e, Björgen, czy jak się tak zwał, mm, tym szpikulcem tam, z prądem przypalił ryj. "Spójrz windę, Andy!" Kasacja. Pięknie. Dobrze to wygląda. Mm. This is the end, my friend. Nie no, mimo wszystko muszę powiedzieć, że Ellen Ripley lepiej to, dowiozła ten tekst, no ale wiadomo. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale przecież Sigourney Weaver była za rolę właśnie w Drugim Obcym nominowana do Oscara i było to pierwszy raz, kiedy aktorka w filmie akcji była nominowana właśnie do Oscara. To się nie zdarzyło wcześniej. I Pole Asteroid. What took you so long? Dawaj, dawać. No i domyślam się, że tam też gdzieś można było zobaczyć na zewnątrz tą właśnie kapsułę Ellen Ripley.
No bo oczywiście po wybuchu tej całej stacji, tego stacji Romulus, i kapsuła się odłączyła i jak najbardziej Ellen Ripley podróżowała znowuż, no, w kosmos przez kolejnych 37 lat chyba, tak? Powiem, że w tym momencie, jak oglądam ten film, mówię: „Już? Tyle? Koniec?” Tak troszkę antyklimatycznie, niekoniecznie to rzeczywiście wygląda tak, jakbym sobie tego życzył, no ale my dobrze wiemy, że game is not over yet. Mhm. Tara. Hellraiser Revelation, Halloween Powrót, Jason idzie do piekła, Freddy 2010, Freddy, aha, gdzie tego pizzowatego, Obcy 4, Predator 2015, Teksańska Masakra Beyond John 4, Szczęki 3 i 4 są najgorszymi filmami. Wiesz co, no niestety powiem ci tak, że ja już niestety widziałem gorsze filmy, przez to, że, czasami mi wybieracie takie kwiatki do kultowych horrorów, że po prostu aż głowa boli i jest bardzo, bardzo źle. Nie, powiem w ten sposób. Tak, Hellraiser, no to jest masakra. Halloween Powrót, nie pamiętam, a Jason Idzie do piekła też jest zły. Freddy to się zgodzę. Nie zgodzę się z Obcym, bo wydaje mi się, że Obcy 4, oprócz tego, że mam do niego sentyment, bo to jest pierwsza część Obcego, którą widziałem w kinie. To był, jeżeli pamięć mnie nie myli, 94 rok i oglądałem go w kinie Marzenie w Tarnowie, więc akurat się nie zgodzę. A poza tym, no, Obcy Przymierze to rzeczywiście jest dużo, dużo gorsza produkcja. No i niestety wersja kinowa trzeciej części też jest beznadziejna, bo tam wiadomo, jakie były jaja z Davidem Fincherem i ze studiem, że po prostu oni, no, delikatnie mówiąc, dali ciała. Predator 2018, oj tak, to rzeczywiście jest najgorsza z tych produkcji wszystkich. Teksańska Masakra Piąmajęczną 4, no to zrobiłem bluzganą, no to dobrze wiecie, że jak najbardziej to jest źle. Szczęki 3 i 4, mm, tak, 4 no to jest, wiesz, chyba domyślam się, że poza Predatorem i Freddym i chyba trzecimi Szczękami, wszystkie filmy, które tutaj wymieniłeś, były bluzgane. No tutaj widać, że już Fede Alvarez pojechał po bandzie jak golob. Przegryźć. A nawet cały ten, że ten kokon też jest, kwasowy, kwachowy. Jedziesz je w ucho i się spadło. Cargo integrity compromised. Wiesz co, Aiden, potem właśnie jak, właśnie zacząłem omawiać kultowe horrory, to do pewnego momentu, kiedy wrzucali ci mi, wiesz, tam Koszmar z ulicy Wiązów, Halloween, Piąty 13, Krytersy, no to jakoś mi to nie przeszkadzało, bo to były akurat produkcje, które w większości albo znałem, albo tam powiedzmy jakoś sobie ceniłem. No ale potem jak już zaczęliście wybierać takie kwiatki właśnie jak Hellraiser czy Władca Lalek, a ostatnio przecież Dzieci Kukurydzy. Dzieci Kukurydzy to jest chyba pierwsza seria, którą omawiałem w cyklu Kultowe Horrory, gdzie ani jeden film nie dostał pozytywnej oceny.
wszystkie, nawet pierwszy film, który przeważnie pierwszy jest najlepszy, pierwszy film nawet dostał negatywną ocenę, więc rzeczywiście, no, jest to słabiutko. W ogóle jutro też powiem wam, który film, która, seria będzie omawiana po cyklu kultowe ku ku wróć, po cyklu, Cmentarz dla zwierząt. Bo oczywiście miałem to powiedzieć w zeszłym tygodniu, ale mieliśmy gościa, był Sebastian, Cybulski, więc stwierdziłem, że nie ma co się, wygłupiać i po prostu jutro wam opowiem, co będzie się działo po Cmentarzu dla zwierząt. W tym momencie widziałem już, no oczywiście jedynkę, widziałem dwójkę, widziałem tą z 2019. Zostało mi jeszcze tylko do obejrzenia, Cmentarz dla zwierząt Bloodlines, znaczy Więzy krwi chyba, taki tytuł polski jest, ale jeszcze akurat nie pamiętam. Mm. Ciekawy jestem, no bo ja nie widziałem, a tutaj właśnie znalazłem informację, że powstała także limitowana edycja filmu na kasecie VHS. Tak się zastanawiam, ile osób ma magnetowida, żeby to obejrzeć na VHS-ie, To pierwszy duży film wydany w tym formacie od czasów historii tragedii z 2005 roku. I przez niemalże 20 lat nie było wydawane nic na VHS. No właśnie szczerze chodzi głównie o te takie większe filmy, a nie o produkcje, powiedzmy kategorii B lub C. Takie nawiązanie teraz mi się wydaje do inżynierów, co? Inżynierowie, no oczywiście w Prometeuszu, tacy troszeczkę, mm, humanoid. Andy is no more. Mm. I patrzcie, jaka jest odwrotność tak naprawdę, bo w czwartej części, kiedy mieliśmy, on się nazywa Newborn, tak, ja go zawsze nazywam biały ksenomorf, ten, który tam właśnie, jest głównym, może tyle głównym, bo tam pojawia się królówka, ale rzeczywiście, który tam walczy, no on w stosunku do swojej matki, czyli w stosunku do Ripley, był, no ją wolał, tak, no i słuchał jej. A tutaj ten wredota, ten paździerz, tak niekoniecznie. Patrzę, czy czasem Wiktor nie wszedł, bo by się troszkę zdziwił. Dawaj Andy. Andy, trzymaj się chłopie. Idziemy, idziemy. Chodzi o to dziecko Aiden? No wiesz, no mieliśmy już tego noworodka, że tak powiem, właśnie w czwartym obcym. Mm, no będzie jakaś hybryda, co tutaj jest. Tu jest ogon jak właśnie jak obcy, tutaj jest jak powiedzmy humanoid jak człowiek, więc no tak, no w pewien sposób to jest coś innego, co nie? Ale też tak do końca, no niekoniecznie. Ale coś fajnego, to jest, wiesz, to jest dobre, bo no bo tak, w pierwszym mieliśmy obcego, który wyszedł z człowieka, tak? W dwójce, no w dwójce mieliśmy z wszystkiego niemalże, ale głównie też właśnie z ludzi. W trójce mieliśmy obcego, który wyszedł z krowy, z bawołu, jak zwał, tak zwał. Wiecie o co mi chodzi. W czwórce mieliśmy teoretycznie znowuż oryginalne, bo one były wyhodowane sztucznie. W ogóle Brad Dourif się pojawił w czwartej części, czyli to jest głos Aleczki taki, więc on tam wystąpił. No, więc coś tutaj jest. I teraz kolejna scena, nawiązanie do jedynki, kiedy to w jedynce Ellen Ripley się ubierała, w kostium, żeby właśnie uciec przed tym obcym, którego tam właśnie mieliśmy kilka scen wcześniej.
Dawaj, włączaj. Dostosowuje się kombinezon do człowieka jak buty i ciuchy w Powrocie do przyszłości, czyli druga. Ona ma siłę, no. Nie wiem jak wielką. Jeżeli chodzi o serial Chuckiego, to obejrzałem pierwszy sezon i było w porządku. Drugiego sezonu nie dokończyłem, więc jako tak, żeby wziąć, na przykład zrobić recenzję, to raczej nie. Chyba rzeczywiście, że, y, któryś, ze wspierających o to poprosi, bo jest taka opcja właśnie, żeby zostać wspierającym i żeby poprosić o recenzję, to pewnie tak, to raczej tak. Ale jeżeli chodzi o to, żeby tak, z siebie, to nie, bo akurat seriale niespecjalnie się, że tak powiem, oglądają, więc tak niekoniecznie. Cześć, cześć, witam cię bardzo serdecznie, Biter. Oglądamy właśnie Obcy Romulus. A ponieważ nie mam praw autorskich do niego, więc musisz sobie włączyć swoją własną kopię. W tym momencie jest, jak widzisz, godzina 47:40, a film możesz oglądać na Disneyu, Mododo, Apple TV, Prime Video, Play Now, Premier Canal Plus, Rakuten TV albo na playerze także. Albo na swoje jakieś tam DVD czy coś, także włączaj i oglądaj, ale właściwie film się już kończy. Ten komentarz jak najbardziej na YouTubie pozostanie, także spokojnie. Dawaj, wykorzystaj ten kwas. Ale on taki, patrz, tak fajnie nieforemny, taki ni to facet, ni kobieta, ni to ksenomorf, cholera wie co to jest tak naprawdę. Jedziemy z nim. Nie ma polskiego? Nie no, na tym, na Disneyu, na Disneyu nie ma tego? Nie ma polskiej wersji? Aż teraz nie będę sprawdzał, bo mi się pewnie by zapauzowała. Czekaj, nie, jest polski, są polskie napisy. Nie ma polskiego, tak, nie ma polskiego, dubbingu czy lektora, ale są polskie napisy. Tutaj właśnie widzę, że jest, więc no, więc ewentualnie tylko tak musiałbyś się obejrzeć. O, ale dobre, dobre. Mhm. Dajesz. Giń w Redoto, co? A wiesz, Stasik, że ta reklama jest na YouTubie? Jeśli Pumex to tylko fluorescencyjny z firmy Fluorocolor. Tak, Aneta Kremnica, piękna kobieta. Teraz nie stresujcie się, jej się łatwo jest pociągnąć, bo to jest oczywiście kosmos, a w kosmosie nie ma tarcia, więc w porządku, bez problemu. Ciekaw jestem, aż sobie sprawdzę, ile właśnie Obcy Romulus zarobił, jak to wygląda tutaj. Film miał budżetu $80 milionów. No i no domyślam się, że tam ewentualnie powiedzmy za czas jakieś mogą być jakieś, pokazy specjalne, więc coś też doskoczy, ale na chwilę obecną jest to 350 865 000. No więc rzeczywiście bardzo ładny pieniążek, trzeba przyznać. Nic dziwnego, że Fede Alvarez, i wytwórnia chcą robić kolejną część, ale nawet sprawdzę tutaj, coś się może dzieje, może jakaś w fazie preprodukcji ta produkcja.
ale zamierzam. Preprodukcja, produkcja. Jest, writer, nie writer, tylko director. Nie, nie ma nic podanego niestety na razie. Mhm. Y, czy będzie Ring 2002? E, Pewnie tak, jak kiedyś tam wybierzecie do kultowych horrorów, pewnie czemu nie? Zakończyła oczywiście logiem, tak jak Ellen Ripley wcześniej i, rzeczywiście, tak to wyglądało. Zresztą też gra Isolation? Tak, Alien Isolation też taki akurat było. No i koniec filmu. W tym momencie, panie i panowie, film się zakończył. Pokazać mnie tutaj, już tutaj zobaczymy. To, proszę bardzo i jesteśmy. Dobra. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak byście ocenili, film? Aż tutaj nawet sobie zapauzuję, żeby nie śmigało więcej. Jak byście ocenili w skali 1, 10-stopniowej, co? 1 dno, 10 super świetnie. Jak byście ocenili, film Alien Romulus? Dajcie znać. Mi został rok szkoły, kończę maj, czerwiec, papa. No to pięknie, no to rzeczywiście bardzo ładnie. Ale co to podstawówka, czy to, liceum? Chyba liceum są teraz, tak? Chyba rzeczywiście wrócić do tych rzeczy. Więc, dajcie znać. Ja aż sprawdzę sobie, jak ja ten film oceniłem na Filmwebie. Film, o Alien Obcy Romulus na Filmwebie ma ocenę 6,4. Ja dałem 7/10 ocenę. Zobaczę, czy jacyś znajomi się, tutaj pojawili, czy jakieś takie oceny są, od kogoś, kogo możemy, kojarzyć. Mm. Jest kilku znajomych, ale to niekoniecznie. Adam Nowak, który jego film, o którym mówiliśmy ostatnio, dał 7/10 również. Michał Lipiński, czyli Michał z kanału Ponarzekajmy o filmach, dał 6. Kogo tutaj mamy jeszcze? Proszę bardzo. Mm, Może gdzieś się galerni pewnie powinien Wiktor Weprzęć z kanału, kiedyś KFK, on teraz w Imersji działa, dał 8/10. To pewnie już, dawno, dawno temu. Kto jeszcze tutaj, proszę bardzo? Jest Galerian. Galerian też dał 7/10, więc rzeczywiście tak to wygląda. Więc tak, ja się zgadzam. Ja podtrzymam swoją ocenę, dałbym 7/10 nadal po tych latach. Rzeczywiście fajnie to wszystko wygląda. No ja wiem, że tych smaczków może zbyt dużo, ale akurat nie jest najgorzej. Sasik daje 6, Bitter Cold 100%, domyślam się, że 100%, czyli 10/10. Aiden daje 9/10. No całkiem fajnie. No więc rzeczywiście bardzo, bardzo mi się to podoba, jak oceniacie ten film. Ja swoją ocenę zostawiam cały czas taka, jaka była. Nie będę się wygłupiał, bo nie ma rzeczywiście po co. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiaj. Było rzeczywiście ciekawie. Jakby, się Jezusek nie rodził, dałbym 8. No nie, no to rzeczywiście ta scena, z porodem troszeczkę jest, przejechana, przegięta, no ale to akurat rzeczywiście ja też pewnie bym dał wtedy, 8. A tak to jest, 7. Nie jest najgorsza, więc, może być. Bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, za tydzień, jak mówiłem, już nie ma mnie, bo się obijamy, ale może za 2 tygodnie znowu coś obejrzymy z jakiejś, platformy streamingowej. Może rzeczywiście coś tam sobie śmigniemy, jakiś film. Zobaczę, skoro na przykład jest dopiero ma być, tam kolejna rocznica Piątku 13 albo innych, może właśnie będziemy tym kluczem podążali na zasadzie: o, 10. rocznica tego filmu, 20 tego, 30 i tak dalej, i tak dalej. Może to też nie jest zła sprawa, żeby rzeczywiście oglądać takie filmy, które są już klasykami w tym momencie. To byłoby rzeczywiście coś fajnego. Ja wam dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze tego nie dokonałeś, nie dokonałaś, daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, bo to wiadomo zawsze, pomaga. Kanał, powiedzmy, uruchamiamy na powrót, jak to właśnie napisał ładnie obecny na czasie tutaj, Sasik. A my przy okazji oglądania kolejnego filmu widzimy się pewnie, że tak, za czas jakiś. Cześć.